Cześć, z tej strony Bartek Śliwa. Witam w kolejnym odcinku podcastu Juwik Talks, w którym łączymy biznes z technologią. A dzisiaj połączymy biznes, technologię i obronność. Moim i waszym gościem jest Jakub Kurdybelski. Cześć Jakub. Cześć, witam cię. Jakubie, na dzień dobry chcielibyśmy przybliżyć twoją sylwetkę naszym gościom. Powiedz kilka słów o sobie i co cię łączy z biznesem. Wy łączycie biznes z technologią, my łączymy adaptację z inżynieringiem. I co nas łączy z biznesem, z technologią, to to, że robimy rozwiązania dla wojska. Głównie się specjalizujemy w tym. Ja osobiście z wojskiem współpracuję od około 15 lat. Pracowałem w największych polskich firmach z branży zbrojeniowej. W tym momencie raczej się skupiam, zacząłem rozwijać swoją własną firmę, która jest nastawiona właśnie na innowacje i R&D, głównie skierowaną właśnie dla rynku zbrojeniowego. 15 lat. To 15 lat. Brzmi jak dużo doświadczenia, a przeleciałeś potem tak szybko. Wiesz co, jest to bardzo zróżnicowane środowisko i faktycznie dające dużo doświadczenia i różnych projektów i różnych perspektyw, które miałem okazję realizować. Jak był taki moment, że przeskoczyłem i uznałem, że już militaria to nie moja część i chcę iść do korporacji, zacząć pracować jak wszyscy inni normalni ludzie, to zacząłem pracować właśnie w projektach, gdzie przez 10 lat ludzie robili ten sam projekt i bardzo szybko uznałem, że jednak to nie jest dla mnie, że potrzebuję jakiejś części zmiany i takiego faktycznie styku z rzeczami, których często gęsto nie ma i trzeba je po prostu wymyślić na nowo. Więc trochę ta branża daje taką możliwość regularnej zmiany projektu, trochę powiewu świeżości, bo z jednej strony, raz robimy jakąś analizę obrazu, potem przeskakujemy do jakiegoś AI, który też się w sumie z tym łączy. Potem przeskakujemy do, jakiejś technologii lidarowej, może sarowskiej. Jest tych tematów, zagadnień dużo, które trzeba właśnie zweryfikować dla klientów, i też trzeba śledzić też te nowinki technologiczne, które mogą być przydatne w przyszłości. Więc tak. Wrócimy do tego, bo właśnie jednym z moich pytań będzie to, jak szybko wojsko nadąża za zmianą, ale to w dalszej części. Na początku chciałbym cię zapytać o to, czy dzisiaj sprzęt wojskowy bez oprogramowania w ogóle działa? Jaki jest ten balans między hardwarem a softwarem? Wiesz co, wydaje mi się, że już w tym momencie odeszliśmy całkowicie od takiego hardware'u, który działa bez oprogramowania, tak? Czyli nie mamy już płytek drukowanych, na których są same, bramki logiczne, które robią swoją robotę. Za każdym razem, kiedy tworzymy jakąś płytkę PCB, to jest tam mimo wszystko mikrokontroler, który trzeba zaprogramować i to jest już taka codzienność, tak? Aczkolwiek software mimo wszystko, czy jest on ważniejszy? W pewnym sensie tak, potrafi mieć też dużo luk w oprogramowaniu i jest to na ten moment mega ważne. Dobrym przykładem jest na przykład taki, jeżeli spojrzymy na przykład na samoloty wojskowe, mówiąc o samolotach piątej generacji, teraz jest bardzo głośno o tym, z uwagi na to, że taka F-35 ma dużo nowszą technologię, jeżeli chodzi o software, to kill ratio w porównaniu do F-16 wynosi 1 do 20, czyli jeden myśliwiec F-35 jest w stanie skasować, zniszczyć 20 F-16 tylko dlatego, że ma software. Że ma nowszy software, ma większe możliwości. I oczywiście, mówię, idzie hardware i software idą w parze, ale ten software jest mega ważny i bez tego software'u już nie jesteśmy w stanie nic zrobić. To ciekawe, bo jeden samolot versus 20, to na pewno pokazuje przewagę. Jeszcze jakieś przykłady? Wiesz co, wszędzie tam, gdzie jesteśmy w stanie wykryć przeciwnika tak w zasadzie od zaraz, tak? Kiedyś pamiętam, jak prowadziliśmy loty na poligonie z wojskiem i
Żołnierze rozstawili swoje jednostki, rozstawili wóz dowodzenia, poukrywali się gdzieś tam po lesie. My nad nim lataliśmy akurat bezzałogowcem między innymi z kamerą dzienną i termowizyjną. No i w pewnym momencie tam pan pułkownik mówi, no ciekawe, jak szybko nas zlokalizujecie. No, wystarczyło przełączyć się na kamerę termowizyjną i po prostu widzieliśmy wszystko jak na dłoni. Więc na to pytanie, czy jesteśmy w stanie maskować, ukryć tą sygnaturę cieplną w przyszłości, to jest, no, prowadzone są już badania, ale na chwilę obecną termowizja no, bardzo mocno pokazuje, gdzie jest przeciwnik i no, jest to po prostu skok technologiczny. Kiedyś takich możliwości nie było. Okej, czyli te wszystkie głośne newsy o tym, że gdzieś trafia nowszy sprzęt i on daje niesamowitą przewagę, to nie są mrzonki. Nie są mrzonki, no daleko nie szukając można spojrzeć na tą żelazną kopułę, którą ma Tel Awiw, której używa do obrony przed atakami pocisków, które są w nich kierowane. To jest bardzo dużo zwiększenie obronności, możliwość protekcji przed takimi zdarzeniami. Ale z drugiej strony też chciałbym powiedzieć, że sytuacja, w której nasze rozwiązania są zdecydowanie bardziej celne, precyzyjne, też sprawia, że ten atak przeciwnika może być bardziej kierowany, tak? To mój prezes swego czasu kiedyś bardzo często mówił takie sformułowanie, które mi się podobało, że teraz już nie musimy, tak jak kiedyś, nie wiem, wysyłać artylerii i niszczyć całe miasto, bo wiemy, że, nie wiem, dowództwo jest gdzieś właśnie na tym rejonie i tylko robimy precyzyjnie chirurgiczną operację z chirurgiczną precyzją i po prostu niszczymy daną jednostkę, a nie musimy niszczyć, czyli połączenie takiego wywiadu, nowoczesnej technologii i kierowanych pocisków na przykład. Staram się wyciągać wnioski z tego, co mówisz. Krótko, jakbyś mógł odpowiedzieć, czyli to, że Rosjanie rzadko trafiają w cel, a raczej strzelają szeroko, wynika z ich natury, czy z tego, że mają stary sprzęt? Nie da się krótko. To bardzo skomplikowane, no bo oni pewnie nie odpowiedzą na to pytanie tak jednoznacznie, więc no, nie chcę być w ich skórze. No, jedni będą twierdzić tak, drudzy będą twierdzić tak. Na pewno ich rozwiązania niektóre z ich rozwiązań są również bardzo nowoczesne. Rosja bardzo dużo inwestuje w militaria. Raczej z reguły było to inwestowanie na ilość niż na jakość, ale tak samo szkolenie jednostek. My w NATO bardzo duży nacisk dajemy na szkolenie pojedynczej jednostki i zawsze o tym należy pamiętać. Jeżeli dajemy takiemu żołnierzowi nowoczesny sprzęt, to on nie będzie z niego efektywnie korzystał, jeżeli nie będzie dobrze, precyzyjnie przeszkolony. Dlatego my bardzo mocno skupiamy się na szkoleniu, żeby przygotować taką osobę, takiego żołnierza do sytuacji, która może się zdarzyć na polu walki. W przypadku treningu normalnego, jeżeli popełnia żołnierz błędy, to jest normalna rzecz, to jest jego nauka. W przypadku działań bojowych, wojennych, jedna pomyłka oznacza śmierć. I bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby nasi żołnierze byli maksymalnie przygotowani do tego, co się może wydarzyć. Okej. Jak to wygląda u nas na rodzimym rynku polskim? Czy my też tworzymy własne rozwiązania, czy raczej wdrażamy cudze? Chciałbym powiedzieć, że tworzymy swoje, bo jest dużo firm, które tworzy swoje innowacyjne rozwiązania. Niestety bardzo też zapożyczamy od innych krajów. Mamy bardzo często taki trochę przykaz polonizacji w sensie rozwiązań z innych krajów, co uważam, że jest też bardzo dobre, bo pomaga temu żołnierzowi szybciej się zaadaptować do danego rozwiązania, jeżeli jest skustomizowane stricte pod ich potrzeby.
Niemniej jednak powinniśmy mocniejszy nacisk skupić właśnie na tą innowację i szukać tych rozwiązań też na naszym rynku, wspierać firmy, które takie rozwiązania robią. No, dobrym przykładem jest moja firma, bo my w większości współpracujemy jednak z rynkiem zagranicznym, a nie z rynkiem polskim, mimo że robimy rzeczy, które też by się przydały na rynku polskim. Tutaj apel do naszego polskiego wojska. Piszcie do Jakuba. Kuba, powiedz mi jeszcze, bo wiem personalnie, że miałeś do czynienia z medtechem też. No i jakbyś mógł ten wątek troszkę poruszyć? Wiesz co, to są rzeczy, które są w pewnym sensie bardzo powiązane. Może tak trochę cofnę się do tego okresu, kiedy przełączałem się trochę, jeszcze wrzucę inny temat. Jak byłem między militariami w przerwie, trafiłem do tych korporacji, o których mówiłem wcześniej. Przechodziłem przez 2 korporacje i każda z nich miała trochę inne podejście. W pierwszej był bardzo duży nacisk na jakość produkcji i nie można było popełniać żadnych błędów, bo rozwiązania, które robiliśmy, miały pracować przez 20 lat od momentu podłączenia do wyłączenia. 24. Jaka branża? Przemysł ciężki. Linie produkcyjne. W drugiej firmie robiliśmy rozwiązania, które były nastawione na time to market, czyli musieliśmy być jak najbardziej innowacyjni. Jeżeli wyskoczyły jakieś błędy na produkcji, mieliśmy jakieś tam SLA, musieliśmy się zmieścić w tych normach. Jeżeli coś się stało złego, to powiedzmy nie było wielkiej tragedii. Może trochę blamaż marketingowy, ale nie było tragedii. W przypadku medtechu, jeżeli dochodzi do awarii czujnika, czy sprzętu, którego zadaniem jest utrzymywanie życia ludzkiego, no to już jest duży problem, bardzo duży problem. W przypadku militariów podobnie. Jeżeli to wystąpi jeszcze u klienta, czyli podczas jakichś szkoleń, to w porządku, jesteśmy w stanie z klientem współpracować, mamy powiedzmy jakiś tam okres, w którym wdrażamy jakąś technologię i pomagamy, sprawdzamy jak to w polu walki działa, ale w momencie, kiedy trafi już na taką finalną produkcję, czyli trafi do magazynu wojskowego i jest to sprzęt przygotowany w pogotowiu w razie W, gdyby był potrzebny, to on już musi być bezawaryjny, 100% skuteczny, bo od tego też zależy życie naszych ludzi. Okej. Czego nauczyłeś się podczas pracy nad takimi produktami Life Critical? Czego się nauczyłem? Przede wszystkim, żeby pomagać końcowemu użytkownikowi. To jest, z jednej strony, nie mówię tutaj o takiej funkcjonalności, bo dla mnie ta jakość musi być po prostu dostarczona i to jest taki standard, ale to, czego często mi brakowało, w szczególności pracując z wojskiem tutaj naszym lokalnym, taki wydłużony kontakt z użytkownikiem końcowym. I przez użytkownika końcowego rozumiesz operatora? Operatora, nie gestora, który zamawia, nie RPW, który odbiera dane rozwiązanie, tylko użytkownika końcowego, który faktycznie z tego korzysta. I często trochę musieliśmy, ukrywać to, że pracujemy i pomagamy użytkownikom zrobić funkcjonalność, która jest dla nich głównie potrzebna, bo teoretycznie mieliśmy się skupić na tej podstawowej funkcjonalności, która była wypisana w przedmiocie zamówienia. Nawet jeżeli użytkownik końcowy mówił, że absolutnie mu to nie jest potrzebne, bo już teraz zweryfikował dany sprzęt i widzi, że potrzebne jest coś nowego. Dlatego trochę też mam problem z tej współpracy pod kątem innowacji, bo tak jak kiedyś ta innowacja zazwyczaj wychodziła od wojska, tak teraz czuję, że czasami jest zupełnie na odwrót. Tutaj znowu bym się cofnął do tej sytuacji, kiedy byłem w tej branży, która była nastawiona time to market. Jeżeli wystawiamy coś szybko i możemy to zweryfikować przez tysiące użytkowników, no to mamy szybszy feedback, wiemy, co mamy naprawić. A w momencie, kiedy mamy jednego klienta, mamy kontrakt, który jest fixed price'owy, gdzie ten kontakt z użytkownikiem końcowym jest ograniczony, no to
ta innowacja, te poprawki wchodzą dużo później i trzeba się naprawdę starać, żeby je zrobić, mimo że no, to powinien być taki naturalny element każdego kontraktu i tego trochę brakuje. No właśnie, więc jak się projektuje tego typu rozwiązania, gdy od decyzji zależycie? Główne nastawienie musimy mieć na to, żeby sprzęt był niezawodny, trochę można powiedzieć, nie chcę użyć tego sformułowania, więc nie będę tego mówić. Użyj. W każdym razie ma być dobry, ma być trwały, ma być po prostu idiotoodporny. Osoba pod, nie wiem, ostrzałem ma mieć pewność, że podłączy właściwe złącze do właściwego gniazda, więc każda, nie wiem, wiązka elektryczna musi być zrobiona na innym złączu milowym, żeby przypadkiem nie było takiej sytuacji, że ktoś wkręci wiązkę do innego gniazda, źle podłączy rozwiązanie, czy tam dane urządzenie, więc bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby było to uniwersalne, żeby można było ten sprzęt, nie wiem, wrzucić w błoto, podeptać, żeby było wytrzymałe. Jednocześnie z drugiej strony walcząc z tym, żeby było ono jak najlżejsze, bo potem taki użytkownik taki żołnierz musi z tym po prostu biegać na plecach. I to nie jest łatwe, kiedy na przykład, nie wiem, wysyłamy ludzi, którzy, nie wiem, skaczą z samolotu z całym sprzętem i muszą z nim później iść 20 km, wykonać misję i się zwinąć, więc no czasami trzeba z tym się namęczyć. I jeszcze, żeby miało to tą wymaganą jakość. Więc... No, brzmi jak wyzwanie na pewno. Przechodząc dalej, zastanawia mnie, jak zarządza się projektami związanymi z wojskiem. I właśnie tutaj troszkę zataczamy koło i wracamy do tego, o czym wspomniałeś na początku, bo wspomniałeś, że wróciłeś do tego Militechu przez to, żeby mieć do czynienia ze zmianą, z nowymi projektami. Jak w tym wszystkim wygląda ta zwinność, o której się tak mówi, wytwarzania programowania? Wiesz co, no, ja staram się tą zwinność wprowadzać w moim życiu, że tak powiem, przeszedłem przez wiele metodyk zarządzania, od klasycznego po bardzo zwinne. Trochę trzeba się w tym odnaleźć, bo no, wracając do przetargów, które są polskimi przetargami, to mamy bardzo często przetargi, które są ograniczone w czasie, w budżecie i w pieniądzach, więc no, taki typowy fixed price. I to, co jest wyzwaniem, ale nauczyłem się też już trochę w tym obracać, to jest mimo wszystko manipulowanie tym zakresem w taki sposób, żeby z jednej strony nie schodzić z quality, ale żeby dostarczyć tą podstawową funkcjonalność w taki sposób, żeby użytkownik był z danego rozwiązania zadowolony. No i tutaj nie wiem, czy to jest dobry przykład, ale mam taki przykład, bo kiedyś tworzyłem pewne rozwiązanie, na które mieliśmy nieograniczony budżet. Miało być to sprzęt szkolno-treningowy, który po prostu będzie uczył użytkowników, jak posługiwać się sprzętem. Mieliśmy na to nieograniczony budżet, tak to mieliśmy zaplanować. Wypisaliśmy w rozpisce wszystkie funkcjonalności, które chcemy w tym zaszyć. Zrobiliśmy wycenę. Po pierwszym targowaniu z klientem musieliśmy trochę zejść. Po drugim targowaniu, to był element całego systemu. Wszyscy poschodzili ze swoich części. No i finalnie okazało się, że albo nie dostarczymy mojego rozwiązania i wtedy się zmieścimy w budżecie, albo w jakiś tam niemal sposób dostarczymy je tak jakby po kosztach minimalnych, ale żeby ten klient był w stanie robić ten trening na tym sprzęcie mimo wszystko. Więc finalnie uznaliśmy, że ta druga opcja jest lepsza i zrobiliśmy go, ścięliśmy całkowicie koszty rzędu 10-15%, 15 razy budżet. I z całej sali szkoleniowej, którą mieliśmy zrobić, zrobiliśmy po prostu sprzęt, taki przenośny komputer, który był z oprogramowaniem, które można było podłączyć do fizycznej stacji, którą też można było wykonywać działania tym bezzałogowcem. I
próba czasu pokazała, że to się sprawdziło, tak? Ten sprzęt jest do tej pory używany, mimo tego, że chyba pierwszy produkt wyszedł, nie wiem, 15 lat temu, czy może 12 lat temu, jeżeli 15 lat pracuję w militariach. Więc mimo, że ten zakres jest bardzo często fixed, to jest on rozpisany na takim bardzo wysokim poziomie, tak? Nikt nie robi tej rozpiski na takich typowych epikach, tak? Więc sami staram się uczyć zespół, żeby byli w stanie tą dekompozycję zrobić w taki sposób, żeby mimo wszystko zmieścić rozwiązanie w zakresie i po prostu zrobić coś mniej, ale dalej dostarczyć tą samą wartość, funkcjonalność, tak? No bo to też czasami jest ten problem z zespołami deweloperskimi, że bardzo chętnie by robiły i cały czas polepszały swoje rozwiązania, a często one są po prostu już gotowe do rynku, tak? Możemy zrobić MVP i je dostarczyć. No, dla wojska to tak nie zawsze działa, ale no dalej można zrobić rzeczy, które działają, które mają tą faktyczną funkcjonalność i mogą być wykorzystywane i są chętnie wykorzystywane przez wojsko. To jest chyba uniwersalny problem, niezależny od branży, jeśli chodzi o wytwarzanie oprogramowania. Słuchając Ciebie, próbowałem wyłapać, gdzie są te realne ograniczenia w tym przemyśle. Czy to jest właśnie budżet? Czy to jest budżet? Tak. Głównym ograniczeniem wydaje mi się, że może być, nie wiem, czy to jest precyzyjne określenie, że jest budżet, bo może rozwinę ten temat. Jeżeli chodzi o innowacje, uważam, że brakuje nam takich rozwiązań, narzędzi, które faktycznie wspierają ten rynek innowacyjny pod kątem militariów stricte. Jeżeli pojawiają się jakieś projekty militarne, to bardzo często, mimo tego, że tam są właśnie duże budżety, to często są to często czas na realizację, często czas na negocjacje z klientem jest na tyle wydłużony, że przedsiębiorstwo, które czeka na tego jedynego klienta, którego ma, no bo nie mamy tutaj całego rynku, do którego możemy nasze rozwiązania aplikować. To nie są, nie wiem, klienci prywatni i miliony użytkowników, tylko to jest na przykład na Polskę to jest jeden użytkownik, czy tam ewentualnie dwa, no bo jeżeli sobie rozdzielimy, nie wiem, WOT, może Straż Graniczną, może jakieś tam służby mundurowe, ale jest ich tak naprawdę kilku, to negocjacje z tym klientem, jeżeli one trwają rok, 2, 3, to mogą zabić przedsiębiorstwo, zanim dojdzie do w ogóle jakiegokolwiek realizacji czy pierwszej transzy na dany projekt. Więc budżet tak, ale wynikający z tego, że po prostu czas oczekiwania często jest mocno wydłużony. Okay. Jeżeli jest duża potrzeba, tak jak na przykład miało to miejsce na Ukrainie, to pieniądze się znajdują dość szybko. Jeżeli mówimy tu o rozwiązaniach, które dobrze byłoby mieć, ale jeżeli nie zadzieją się jutro, albo za rok, albo za 2, no to... Znaczy, Do momentu już jest za późno. Tak, do momentu już jest za późno. No wiesz, właśnie prawda jest taka, że kiedyś pracowałem przez krótki okres czasu w w sensie w firmie zapewniającej rozwiązania dla elektrowni. I tam było tyle łatwiej, że jeżeli mamy jakikolwiek przestój dostarczania energii, no to jest tragedia. Jeżeli w medycynie nagle nasz soft przestanie działać, albo nie wiem, szpitale nie będą dostawały rozruszników, nie wiem, mieliśmy COVID, nie będą dostarczali respiratory, no to jest tragedia, no bo ludzie umierają. W przypadku wojska, jeżeli nie dostaniemy w tym roku czołgów, no to może będą za rok, tak? Więc jest możliwość na to, żeby tą decyzję trochę przeciągnąć, jeżeli nie mamy takiego zagrożenia, no i to niestety te małe biznesy może sporo, też innowacyjne biznesy może sporo kosztować. Jasne. Kuba, przejdźmy do tego, czym się zajmujesz aktualnie, czyli symulatorami dedykowanymi wojsku. Pierwsza taka moja zagwozdka, którą chciałbym, żebyś pomógł mi rozwiązać, jest, czy symulatory mogą dziś zastąpić poligon? Zastąpić nie,
Albo częściowo. Częściowo zastąpić, może tak. W sensie na pewno nie mogą go wykluczyć całkowicie. Na pewno mogą zastąpić go w takim kontekście, że jesteśmy w stanie, nie wiem, 50% zrobić na symulatorze, 50% na poligonie. To, jaką przewagę mają symulatory, to jest to, że jesteśmy w stanie na symulatorze pokazać wszystkie błędy, wszystkie awarie. Tak? Jeżeli mamy pożar w takim czołgu, to możemy zrobić po prostu taką symulację, która to będzie opisywała, pokazywała, jak na przykład odpalić gaśnicę, gdzie są odpowiednie włączniki, jaki mamy czas i tak dalej, i tak dalej. Nagrzewa się pomieszczenie. To jesteśmy w stanie zrobić. No nie będziemy strzelać do prawdziwego czołgu, tylko po to, żeby pokazać użytkownikowi, jak to się będzie działo, tym bardziej, że awaria może spowodować jego śmierć albo zbyt wolna reakcja. Symulatory mogą. Dobrym przykładem są symulatory lotnicze, w których doświadczeni piloci, którzy latają w takich symulatorach, bardzo często latają 90% czasu z jakąś awarią. Tak. W samolocie zazwyczaj awarie się nie dzieją, nie powinny się dziać w samolocie, ale na symulatorze mają się dziać cały czas. Chodzi o to, żeby przyzwyczaić takiego użytkownika do tego, żeby szeroko myślał i analizował, co może być przyczyną problemu. Bardzo dużym takim też wyzwaniem dla osób szkolących jest to, albo późniejszych pilotów czy kursantów, że wpadają w takie myślenie tunelowe. Przypominają sobie, że nie wiem, na przykład udzielam pierwszej pomocy i tutaj człowiek się zatrzymuje, więc zaczynam robić masaż serca, tak? No bo jak mu serce się zatrzymuje, no to trzeba robić masaż serca. A to, że na przykład ma tętnicę udową rozciętą i właśnie jak pompując go tylko sprawiamy, że się on tam wykrwawia coraz bardziej, no to nie pomyślimy o tym. Dlatego my, robiąc symulatory, staramy się przygotować użytkownika na to, żeby bardzo szybko analizował sytuację, myślał pewnymi schematami, żeby miał wiele takich scenariuszy w głowie, które musi zweryfikować, zanim podejmie decyzję. Tak? W przypadku tej osoby, która ma rozciętą tą tętnicę, musi założyć na przykład opaskę uciskową. Tak? Po założeniu tej opaski może dopiero przystąpić do masażu serca, bo inaczej po prostu tej osobie nie pomoże. Więc te symulatory wręcz pozwalają nauczyć się osobom z nich korzystających reakcji w sytuacjach rzadko spotykanych, ale gdy się już taka sytuacja zdarzy, to z racji tego, że 10 razy przeszły ten scenariusz na symulatorze, są na nią w jakimś tam stopniu przygotowane, nawet w dobrym stopniu, no bo życie ich do tego nie przygotuje. Tak jest. I to też, nie wiem, moim takim wspomnieniem jest, jak skończyłem, sam zrobiłem ratownika wodnego, miałem przygotowanie z udzielania pierwszej pomocy, byłem też jeszcze po kursie prawa jazdy, gdzie też mieliśmy szkolenie pierwszej pomocy i brałem udział w pierwszym wypadku. Byłem z kolegą, który miał tą... Realnym czy symulowanym? Realnym. Totalnie nas zamurowało. Stanęliśmy, nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić. Po prostu, mimo że mieliśmy na kursie prawa jazdy zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, mimo że mieliśmy jako ratownicy kursy udzielania pierwszej pomocy, mimo że ja miałem te kursy, kolega miał dokładnie te same, totalnie spanikowaliśmy i nas odcięło. Po prostu nie myśleliśmy, nie wiedzieliśmy, jak mamy zrobić. Z uwagi na to, że my takie szkolenia robimy regularnie, powtórzeniowe, powtarzamy te ciężkie, trudne sytuacje, to nie musimy w trakcie sytuacji sięgać do tej kory nowej, gdzie się zapisują te główne, podstawowe informacje, tylko działamy instynktownie. Po prostu zaczynamy działać, nie myślimy o tym. Często, nie wiem, nawet jak w takich sytuacjach kryzysowych ludzie mówią, no ja nawet nie myślałem o tym, po prostu to zrobiłem, tak? I my, tworząc nasze rozwiązania, skupiamy się na tym, żeby tak właśnie było. To nie muszą być też zaawansowane symulatory, bo prawda jest taka, że my wchodzimy już na samym początku szkolenia, już z pierwszymi rozwiązaniami, jakimś tam e-learningiem, dokumentacją interaktywną, demonstratorami, jakimiś modelami 3D.
po kolei wprowadzamy taką osobę do tych najbardziej zaawansowanych symulatorów. Więc to nie jest tylko tak, że szkolimy z tych takich najbardziej ekstremalnych rzeczy. Pomagamy, żeby ten proces był jak najszybszy, najkrótszy, a z drugiej strony też najbardziej efektywny, bo też wojsko zmaga się z tym, że no nie wiem, w tym momencie zwiększamy naszą armię. Jeszcze niedawno rozmawialiśmy o tym, żeby ją podwoić i rozmawiając, nie wiem, z instruktorami w pewnej jednostce, oni mówią, że no jest nas 7, a w tym roku mamy przeszkolić 1000 użytkowników, nie? Jak tego to zrobić, a szkolimy ich z rozwiązania, które kosztuje 100 000, jest jednorazowe. Więc oni nie będą z tego strzelać co tydzień, więc potrzebują jakieś rozwiązanie, żeby móc sobie siąść, przypomnieć, jak to działa, jak się z tego używa i nie niszczyć faktycznego sprzętu, bo jak będzie to potrzebne, no to muszą z tego mieć skorzystać, ale no nie stać nas na to, żeby na taką skalę, żeby używać tego codziennie. Uśmiecham się, bo należałem kiedyś do organizacji studenckiej. Pozdrawiam Brest-Gliwice. I było takie powiedzenie, że gdzie kończą się pieniądze, tam zaczyna się kreatywność, więc może w wojsku też to ma zastosowanie. Wspominałeś o zastosowaniu AI też w wojskowości. Trochę mi się to gryzie, wiedząc, że AI lubi być jednak zawodnym. To nie jest technologia, która daje w 100% niezawodne, przewidywalne wyniki, tylko no, czasem lubi się pomylić. I pytanie, gdzie ten AI w wojskowości znajduje swoje miejsce, gdyż wydaje się, że tam na pomyłki raczej nie powinno być miejsca. Wiesz co, to jest taki element, w którym AI jak najbardziej może nas wspomagać, ale nie może nas zastąpić. I bardzo dobrze się spisuje w momencie, kiedy, nie wiem, robimy jakąś analizę obrazu, możemy pomóc użytkownikowi wykryć, czy nie wiem, dany pojazd to jest wróg, przyjaciel, czy coś, nie wiem, coś się zmieniło, czy są jakieś zagrożenia, na które użytkownik powinien zwrócić uwagę. Ale dalej tą decyzję powinien podejmować osoba, która nie wiem, steruje samolotem, czołgiem, dowódca czołgu, czy dowódca nie wiem, w jednostce zarządzającej daną jednostką. To ona powinna podejmować te decyzje, jednak dzięki różnego rodzaju sprzętu, IoT czy nie wiem, sensoru, bo jest ich naprawdę dużo na polu walki obecnie. W tym momencie cierpimy trochę na taki przesyt informacjami. Możemy wybrać te najbardziej istotne i, że tak powiem, wyświetlić je albo zwrócić uwagę, że tutaj na ten ekranik powinien zwrócić uwagę, albo na ten parametr powinien zwrócić uwagę, bo się dziwnie zachowuje, może to coś oznacza. No właśnie i tutaj interesuje mnie, jak projektuje się UX pod takie rozwiązania dla wojskowości, dla waszych symulatorów? Wiesz co, no właśnie w wojsku UX jest mega istotny, bo rzeczy muszą być po prostu intuicyjne, tak? Intuicyjne i no, nie powodować żadnych dodatkowych konsekwencji, tak? Nie możemy zrobić, nie wiem, zrzutu magazynka w miejscu, w którym przypadkiem będzie wojskowy klikał i w trakcie strzelania będzie mu magazynek sam wypadał. Czy nie wiem, przełączniki, które będzie mu się ciężko włączały w momencie, kiedy musi bardzo szybko działać. W moim przypadku, kiedy my tworzymy symulatory, jest to trochę bardziej skomplikowane, bo my wręcz nie za bardzo, znaczy my z kolei mamy bardzo duże nastawienie na rzeczywiste odwzorowanie, czyli jeżeli dany przełącznik jest w trudno dostępnym miejscu, to musimy pokazać użytkownikowi, że jest to w trudno dostępnym miejscu. Jeżeli na przykład robimy symulator, nie wiem, samolotu, jazdy czołgiem, to i w pomieszczeniu jest ciemno, ciasno, nic nie widać, dodatkowo jest mega głośno, to nie robimy tak, żeby było mu miło i przyjemnie, tylko robimy miejsce, gdzie jest ciemno, ciasno, mało miejsca, gdzie
W trybie bojowym na przykład widzisz tylko to, co cię otacza na podstawie małych peryskopów. Widzisz tylko, wiesz, taki delikatną szybkę z przodu, po bokach na 45 stopni, czy tam może trochę mniejszym kącie nawet. I nic więcej, tak? Ty nie masz w ogóle poczucia, jak ten pojazd wygląda, nie możesz się obrócić do tyłu, bo nic nie widać. I jeżeli w danym czołgu nie ma zastosowanych kamer, których możesz wykorzystać, no to my w symulatorze musimy zrobić tak, żeby właśnie użytkownik miał tylko do możliwość skorzystania z tych peryskopów. No i, ale wtedy jak zahaczy, no to zahaczy w symulatorze, a nie na przykład przejedzie wozu dowódcy swojej jednostki, bo nie zauważy wyjeżdżając z garażu na przykład, nie? Chyba pierwszy raz mam styczność z branżą, w której UX musi być uciążliwy dla użytkownika końcowego. No, tak to trochę wygląda, ale no, nie możemy właśnie zakłamywać rzeczywistości i tu jest ta różnica między też symulatorami a game devem. Bardzo często w game devie rzeczy mają być łatwe, przyjemne dla użytkownika końcowego, a nasze rozwiązania mają po prostu odzwierciedlać rzeczywistość. I ja lubię wspominać też taki moment, kiedy na targach byliśmy z symulatorem właśnie jazdy czołgiem, który był swoją drogą stworzony na oprogramowaniu Virtual Battle Space. I w tym symulatorze no, mieliśmy sam symulator jazdy, tak, kierowcy. No i pierwsza rzeczą, która była, kiedy przychodziły osoby, które się pojawiają, to jest to, no, gdzie tu można strzelić tym czołgiem. No nie, no, masz osobne role do tego odpowiedzialne, tak? Masz ładowniczego, masz działonowego, który tak naprawdę strzela, masz dowódcę, który... To nie jest World of Tanks. To nie jest World of Tanks, że ty sobie kierujesz, strzelasz, tylko no, ty jesteś odpowiedzialny za jego kierowanie i musisz się na tym skupić i musisz być w komunikacji z tymi osobami, z którymi cały czas rozmawiasz i które wydają jakieś tam komendy, polecenia, żeby pracować jak jeden organizm. Kuba, co biznes może zabrać z wojska? Wiesz co, biznes zabiera z wojska bardzo dużo rzeczy od lat tak naprawdę, bo wojsko często było tym środowiskiem, które było najbardziej innowacyjne i które wprowadzało rozwiązania, na które współczesny biznes nie mógł sobie pozwolić, typu, nie wiem, rakiety kosmiczne, internet, co tam jeszcze było takiego po drodze, no wszystkie rozwiązania w zasadzie takie technologiczne. Na dzień dzisiejszy trochę mam wrażenie, że idzie to w drugą stronę, bo to wojsko bierze dużo z biznesu. Z uwagi na ten time to market i możliwość zweryfikowania innowacji z prawdziwego rynku, można je dostosować do potrzeb wojskowych. Może jakieś warunki niepewności? Da się tym zarządzać? Wykorzystując doświadczenia z wojska? Wiesz co, na pewno można tym zarządzać. Warunki niepewności, to kurczę, miałem taką sytuację, to było dość ciekawa lekcja dla mnie, dla całego zespołu w zasadzie, kiedy robiliśmy pewien pokaz dla klienta i coś poszło nie tak. Nasz sprzęt się zniszczył. Mieliśmy awarię, walnęliśmy w ziemię, wszystko się rozsypało. To był pokaz przy kliencie, więc no, dla nas blamaż, my lataliśmy, nie wiem, trochę nie wiedzieliśmy, co z tym tematem zrobić. I to, co było dla nas najbardziej zaskakujące, to był klient akurat zagraniczny, ale wojskowy, że zostaliśmy za to tam negatywnie ocenieni, ale w komentarzu klient napisał, że problemem nie jest to, że mieliśmy wypadek i awarię. Problemem jest to, że nie mieliśmy przygotowanej na to procedury i nie wiedzieliśmy, jak się zachować. Czyli właśnie nie byliśmy, tak, moja firma Adapti, zaadaptowani do tego, co się może wydarzyć, jak mamy sobie radzić z danym zdarzeniem, gdy ono faktycznie zaistnieje. No i pytanie, czy biznes, tworząc swoje rozwiązania, jest zawsze zainteresowany i skupiony na tym happy path, a na ile myśli o tych ryzykach, które mogą wystąpić i na ile
myśli, jak im przeciwdziałać. To myślę, że cenna lekcja. Empiryzm wraca, niezależnie od branży. To jest. Kuba, na zakończenie pytanie charakterystyczne dla tego programu. O to, co cię ostatnio zainspirowało w życiu. Może to być przeżycie, może to być film, książka, jakiś wyjazd, inna osoba, rozmowa. Co mnie zainspirowało? Wiesz co, bardzo inspirujące dla mnie jest to, jak zazwyczaj przeglądam LinkedIna, gdzie tam staram się być trochę bardziej aktywny, jak pojawiają się informacje o młodych ludziach, którzy wymyślają rozwiązania, które znajdują swoje zastosowania w biznesie. I uważam, że powinniśmy wspierać tych młodych innowatorów, bo bardzo często teraz myślimy, że innowacje to są tylko te wielkie przemysły, te wielkie firmy i duże ilości pieniędzy. Tak naprawdę innowacja zaczyna się dużo wcześniej w samym sposobie myślenia. I tu nie mówię o małych firmach takich jak moja, żeby je wspierać. Bardziej mówię o tych takich najmłodszych, którzy bardzo często swoje rozwiązania robią w garażu. To są proste rozwiązania, proste narzędzia, ale fakt, że mają pomysł, mają tą chęć i skierkę innowatorów, to warto to wspierać i warto im pomagać w tym dalszym rozwoju, bo to są bardzo cenni pracownicy w przyszłości. Super. Myślę, że dobry przekaz dla osób z zasobnym portfelem i chęcią właśnie wspierania takich. Ale gdyby mieli na tyle dużo pieniędzy, że chcieliby też moją firmę wspierać, to oczywiście zapraszam. Oczywiście. Dzięki Kuba za dzisiejszy odcinek. Wam również dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka Ubik Talks.